Jak się chce mieć obraz tego, to trzeba wiedzieć, jakie to było społeczeństwo. To było takie społeczeństwo, jak opisałem. No, akcja, przecież ona nie wybuchła. Tak wam się zdaje, że to jest tak cyk i wszystko się kończy i zaczyna od tego, że przyjechał Hefle do gminy i wydał to rozporządzenie. Wcale nieprawda. Bo jak się ma to, że wywożą Żydów i zabijają, było wiadomo w getcie już dobrze od roku. Mniej więcej, bo nie pamiętam dokładnie, w Belżcu te kurze dupki, tak zwane te samochody, które zabijały ludzi tym, jak się nazywa, tym, co to, z rury wydechowej, co tam wychodzi? Spalinami. To o tym było wiadomo przed rokiem. Bo mimo wszystko, że to była taka akcja bardzo ściśle tajna, to ludzie stamtąd uciekali. Przyjechał taki facet z tego Belżca i nam opowiedział to wszystko dokładnie. Był to człowiek, już nie pamiętam jego nazwiska, ale znany różnym ludziom w getcie, do którego można było mieć zaufanie. Że nie zmyśla niczego, tylko że taka jest prawda. I wydaliśmy wtedy dodatkowy, taki specjalny numer, nie pamiętam której gazetki, ale chyba biuletynu, o tym, co się dzieje w Belżcu. Poza tym, że to się rozpowszechniło wśród, bo nakład był takiej gazetki 500 egzemplarzy. 500 egzemplarzy to trzeba powiedzieć, że czytało to parę tysięcy osób. A plotka jest tak wielka, że jutro wie to całe miasto. Jak czyta 3000, 4000 osób, to nie ma tego, żeby to zostało w tajemnicy. To jest miasto. To jest, ludzie mieszkają gęsto między sobą. Nie wiem, pewno są te gdzieś tam w archiwach są te biuletyny, które to opisują. Ale ludzie nie wierzyli w to, bo wszyscy mówili tak, co to znaczy zabijają? Bez powodu. Przecież my pracujemy w szopach, szyjemy mundury dla armii niemieckiej, robimy im szczotki dla maskowania transportów wojskowych, robimy buty robimy buty futrzane na zimę na froncie rosyjskim i mają za darmową siłę roboczą za talerz zupy, więc to dlaczego by mieli nas zabijać? Nie ma powodu, nikt nie wierzył w to. No poszliśmy z tym do Czerniakowa, który w ogóle nie lubił podziemia. Ale poszedł wtedy Abrasza, poszedł Orzech, poszedł chyba Sagan, ten taki działacz z Centosu. Jeszcze ktoś, już nie mogę powiedzieć dokładnie kto. I praktycznie Czerniachow ich wyrzucił, że do niego doszły też takie wiadomości, ale że to jest możliwe w małych miasteczkach, ale w takiej mieście jak Warszawa, centrum Polski, stolica i tak dalej, gdzie mieszka 400 000 ludzi, to nie wchodzi w rachubę i proszę nie robić paniki i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tą panikę jednak robili, tylko że ta panika nie miała żadnego wpływu na ludność, bo nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że faktycznie można kogoś zabić za nic, jeżeli on jeszcze jest przydatny do tej wojny cholernej. Nie zdawali sobie sprawy. Starsze pokolenie pamiętało Niemców z I wojny światowej. I był też głód, ale nie było żadnych morderstw. Niemcy wykorzystywali siłę roboczą zawsze i byli pragmatyczni. I w ogóle to starsze pokolenie w ogóle tego nie rozumiało. Młode pokolenie w ogóle, śmierć dla młodego pokolenia jest w ogóle niezrozumiała rzecz.
Bo nikt nie myśli, jak ma 20 lat czy 19 lat, że umrze. To w ogóle to nie rozumie się, to jest jakaś odległa rzecz, prawda?